Podoba Ci się nowy Mercedes klasy S, ale jest dla Ciebie za duży i za drogi? Oto rozwiązanie. Nowa klasa C. Cześć, ja nazywam się Mikołaj Konopka i witam Was na moim kanale motoryzacyjnym MotoGeek TV. Na wstępie będzie mi bardzo miło, jeśli zasubskrybujecie ten kanał. A teraz przejdźmy do samochodu. Po pierwsze, tak jak wspominałem na samym początku, nowa klasa C wygląda zupełnie jak młodszy brat nowej klasy S. A z przodu podobieństwo widać na pierwszy rzut oka dzięki tym reflektorom, które po prostu są bardzo podobne. A co ciekawe, już w standardzie w nowej klasie C te reflektory są w pełni LEDowe. Za dopłatą możemy je zmienić na nowocześniejsze cyfrowe reflektory w technologii Digital Light, które działają na zasadzie rzutnika i potrafią przed samochodem wyświetlić na przykład różne informacje takie jak znaki drogowe. I ta technologia też jest znana z nowej klasy S. Grill z kolei swoim kształtem przypomina mi bardziej ten, który jest już znany z nowej klasy E. Oprócz tego ten samochód został wyposażony w pakiet stylistyczny AMG, w skład którego wchodzą te małe gwiazdki widoczne w grillu. Moim zdaniem wygląda to naprawdę nieźle. W skład pakietu AMG wchodzi też ten zderzak z atrapami wlotów powietrza z przodu. Co ciekawe, z boku sylwetka nowej klasy C jest bardzo smukła i można by nawet powiedzieć, że wygląda bardziej jak coupé, a nie sedan. Na pewno bardzo dobrze wpływa to również na aerodynamikę. W skład pakietu stylistycznego AMG wchodzą również te 18-calowe felgi, które mają ten taki czarny pasek, przez co mogą się wydawać nawet, że są troszkę mniejsze. W skład tego pakietu AMG wchodzą także czarne obudowy lusterek, czarne listwy wokół okien, przyciemniane czarne szyby z tyłu, no i ta dodatkowa listwa progowa. Tylne lampy, w przeciwieństwie do poprzedniego modelu, zostały tutaj podzielone i tak jak widzicie, wchodzą częściowo na tylną klapę. No i bezpośrednio nawiązują też do najnowszej S-klasy, a także do E-klasy po liftingu. Warto teraz zauważyć, że praktycznie stało się to samo, co z poprzednią w ogóle całą gamą modelową, bo i C-klasa, E-klasa, S-klasa wyglądają teraz bardzo podobnie i na pierwszy rzut oka w zasadzie różnią się głównie rozmiarem. Jak jesteśmy jeszcze tutaj z tyłu, to warto zauważyć, trzeba nawet zauważyć, że te rury wydechowe, które tutaj niby widać, to tak naprawdę są atrapy. Podobnie też jak tutaj wyloty powietrza, które niby miałyby chłodzić układ hamulcowy. Żeby się tego pozbyć, musimy poczekać na odmianę AMG. Zobaczcie teraz, jak prezentuje się wnętrze. Wnętrze nowej C-klasy jest bardzo nowoczesne i myślę, że nie można mu odmówić stylu. Oczywiście, jeśli wiecie, jak wygląda wnętrze S-klasy, to znajdziecie tutaj mnóstwo podobieństw. Przede wszystkim na pierwszy rzut oka od razu widać ten tablet, który jest żywcem przeniesiony z S-klasy. I jest to dopiero drugi model Mercedesa, w którym w ogóle on tutaj zagościł. Co by o nim nie mówić, to moim zdaniem wygląda on tutaj po prostu bardzo estetycznie. A czy jest funkcjonalny? Podobają mi się kratki wentylacyjne, które moim zdaniem w ogóle nawiązują do modeli Mercedesa z lat 70., a ja bardzo lubię takie smaczki. Kształty w kabinie podkreśla oprócz tego oświetlenie ambiente, które jest dostępne w dwóch wariantach. W tym egzemplarzu niestety jest to niższa wersja, która nie obejmuje oświetlenia kratek nawiewu. Mimo tego warianty, w ogóle mnogość kolorów, które można tutaj wybrać w tym oświetleniu jest tak duża, że wygląda to naprawdę nieźle, a najlepiej prezentuje się oczywiście w nocy. Konsola centralna w tym egzemplarzu została wykończona znaną
i nielubianą fortepianową czernią. Ona wygląda naprawdę bardzo ładnie, ale rysuje się od patrzenia. Całe szczęście w konfiguratorze można wymienić to na kilka innych materiałów. Podobnie również tutaj deska rozdzielcza może być wykończona na kilka różnych sposobów, a w tym egzemplarzu została wykończona takim materiałem, który ma przypominać metalowy splot, coś a la carbon. Fortepianową czernią została też wykończona kierownica, która jest taka sama jak w nowej E i S-klasie. System inforozrywki to znany od już ładnych kilku lat system MBUX, który moim zdaniem jest po prostu świetny. Szczególnie w połączeniu tutaj z tym dużym 12-calowym wyświetlaczem, który jest sterowany dotykowo, także możemy nim sterować za pomocą gładzika tutaj na kierownicy. Oczywiście ma on też funkcję podłączenia Apple CarPlay czy Android Auto. Jak widzicie, nie ma tutaj żadnego panelu osobnego do sterowania klimatyzacją, także niestety jest to też przycisk dotykowy, akurat silnik jest wyłączony, dlatego tego nie widać. Powiem szczerze, że no niestety nie jestem fanem tego rozwiązania, ale jakoś zdążyłem się już pogodzić z tą myślą, że kijkiem Wisły nie zawrócę i w większości nowych samochodów po prostu tak już będzie. Pozycja za kierownicą jest wygodna, a w zależności od wersji fotel możemy sterować albo elektrycznie, albo tak jak w tym egzemplarzu do przodu i do tyłu musimy jednak robić to ręcznie, ale za to góra-dół, a także oparcie do tyłu, do przodu, także podparcie lędźwiowe, podparcie pod uda jest już sterowane elektrycznie. A teraz zapraszam Was na tylną kanapę. Ja mam 177 cm wzrostu i siadłem sam za sobą. Mam tyle miejsca na nogi i tyle nad głową. Mimo tego, że ja nie mogę narzekać na brak miejsca, to jednak uważam, że C-klasa jest raczej mniejszym, nawet powiedziałbym kompaktowym samochodem. Dlatego jest tutaj wystarczająco dużo miejsca dla czwórki podróżujących. W piątkę byłoby już raczej ciasno, szczególnie ze względu na tunel środkowy, który jest tutaj naprawdę wysoko poprowadzony ze względu na to, że samochód ma napęd na tylną oś. Oczywiście tutaj na środku też mamy otwierany podłokietnik z takimi wysuwanymi uchwytami na telefon i na kubki. W tym egzemplarzu w konsoli centralnej są po prostu kratki nawiewu, ale za dopłatą możemy mieć w C-klasie nawet 4-strefową klimatyzację. Wtedy jest tutaj dodatkowy wyświetlacz, na którym pasażerowie tylnej kanapy mogą indywidualnie ustawić sobie temperaturę oraz nawiew. Pod maską nowej C-klasy mogą obecnie pracować 3 silniki benzynowe i 2 diesle. Najsłabszy silnik benzynowy to silnik 1.5, który generuje 170 koni mechanicznych. Później jest wersja taka jak ta, czyli C200, to też jest silnik 1.5, ale generuje on już 204 konie mechaniczne. Najmocniejszy silnik benzynowy obecnie dostępny to już silnik 2.0, który generuje 258 koni mechanicznych. Oprócz tego obydwa diesle to są silniki 2.0 i generują odpowiednio 200 i 265 koni mechanicznych. Bagażnik nowej C-klasy za dopłatą może być otwierany i zamykany elektrycznie, a otworzymy go również takim gestem nogi. Ale ten egzemplarz nie został wyposażony w tę funkcję. Bagażnik ma 455 litrów i jest bardzo regularnego, takiego prostokątnego kształtu. Fajnie, że pod podłogą bagażnika znajdziemy tutaj taką skrzynkę, którą zawsze mamy pod ręką. I jak mamy do przewiezienia jakieś nieduże zakupy, to myślę, że zawsze się to przyda, żeby one się po prostu nie walały po bagażniku. Taka skrzynka jest również na przykład w E-klasie po liftingu, którą testowałem na przełomie roku w wersji AMG E53. Także jeśli jeszcze nie widzieliście tego filmu, to koniecznie zobaczcie go zaraz po tym. Fajnie też, że w tym bagażniku po boku jest taka siatka, gdzie też jeszcze mniejsze przedmioty się zmieszczą, a po boku i po jednej i po drugiej stronie są takie haczyki na siatki z zakupami na przykład. Jeśli chcecie przewieźć jakieś dłuższe rzeczy albo po prostu większe i chcecie złożyć fotele drugiego rzędu, to oczywiście jest to możliwe i jest to też dostępne za pomocą takiego elektrycznego przycisku. Już gotowe. A teraz czas na 5 plusów i minusów tego samochodu. Na początek minusy. Ilość twardych plastików użytych do wykonania wnętrza. Układ deski rozdzielczej jest naprawdę bardzo ładny, ale niestety stale odbija się w przedniej szybie. W C-klasie, podobnie jak w innych Mercedesach, wycieraczki włączamy za pomocą pokrętła na manetce kierunkowskazów. Ale tutaj niestety ono działa tak lekko, że włączając kierunkowskaz możemy włączyć jednocześnie wycieraczki.
Rozumiem, że do tego samochodu można kupić naprawdę sporo dodatkowych opcji, ale takie rzeczy jak adaptacyjny tempomat i na przykład kamera 360 stopni, moim zdaniem w klasie premium powinna być już w standardzie, bo w standardzie jest na przykład w Mazdzie. Jeśli zwracasz uwagę na odciski palców, to ten ekran na pewno nie będzie swoim przyjacielem. A teraz plusy. Wszystkie jednostki napędowe w nowej C-klasie to miękkie hybrydy, także wszystkie mają zastrzyk dodatkowych 20 koni i 200 Nm momentu obrotowego. Apple CarPlay i Android Auto jest obsługiwane bez połączenia telefonu kablem. Uchwyty na kubki można dostosować w zależności od wielkości kubka. Jeśli wysiadając z samochodu zostawiłeś w środku na miejscu do ładowania telefon, to samochód Ci o tym przypomni. W nowej C-klasie kluczyk jest taki sam jak w S-klasie i co więcej, na stoliku w restauracji też wygląda tak samo. A teraz sprawdźmy, jak nowa C-klasa spisuje się na drodze. Bardzo się cieszę, że takie samochody są jeszcze produkowane. Mam na myśli sedany, czy też nawet samochody kompaktowe, w przeciwieństwie do crossoverów i SUV-ów. Oczywiście w tych wyżej zawieszonych samochodach można się poczuć bezpiecznie i wygodnie, szczególnie ze względu na wysoką pozycję za kierownicą, ale ja jakoś naprawdę przepadam bardziej za takimi zwartymi samochodami jak ten Mercedes. Przede wszystkim trzeba zaznaczyć, że ten samochód naprawdę świetnie się prowadzi. Mimo tego, że ten egzemplarz nie został wyposażony w tylną oś skrętną, to przy szybszej jeździe przejeżdżanie szybkich zakrętów naprawdę sprawia mnóstwo frajdy. Myślę, że to dlatego, że ten układ kierowniczy jest bardzo precyzyjny i bezpośredni i właśnie bezpośrednio przenosi na koła wszystkie nasze zamiary. Ale jeśli już chcemy pojeździć bardziej dostojnie i spokojnie, to nie jest też zbytnio angażujący. Jak już wspominałem, pod maską tej C-klasy pracuje benzynowy silnik 1.5, który generuje 204 konie mechaniczne. Jest on zestrojony z 9-biegową, bardzo szybką, automatyczną skrzynią biegów 9G Tronic. Ten zestaw pozwala na przyspieszenie do pierwszej setki w czasie 7,3 sekundy, a maksymalnie rozpędzimy się do 246 km/h. Co ciekawe, dzięki temu, że ten automat ma 9 biegów, to przy prędkości 140 km/h na dziewiątce obroty są poniżej 2000. A teraz jadę równą stówką i obroty na 8 biegu to 1500. Pozwala to na ograniczenie zużycia paliwa, a także po prostu na trasie w tym samochodzie jest naprawdę bardzo cicho. Są tu też dostępne znane z innych Mercedesów tryby jazdy, czyli Eco, Comfort, Sport, Sport Plus i tryb indywidualny. Tymi trybami możemy sterować za pomocą przycisków w sekcji Dynamic w konsoli centralnej. W standardzie napęd w C-klasie jest przekazywany na tylną oś, co na pewno będzie dużym plusem dla zwolenników prawdziwych Mercedesów. Oczywiście za dopłatą można też mieć tutaj napęd na 4 koła, który również ma priorytet na tylną oś. Wszystkie wersje C-klasy to miękkie hybrydy, czyli przy przyspieszaniu albo wyprzedzaniu mamy zastrzyk dodatkowych 20 koni mechanicznych i aż 200 Nm momentu obrotowego. Oczywiście zwiększa to dynamikę jazdy, ale oprócz tego jest tutaj też dostępny taki tryb, czy taka opcja żeglowania, znana również z samochodów elektrycznych. Czyli po prostu jeśli przyspieszymy sami do jakiejś prędkości, dajmy na to 50 czy 100 km/h i odpuścimy pedał gazu, to samochód będzie bardzo powoli wytracać prędkość, dzięki czemu ogranicza nam się zużycie paliwa. Producent podaje, że C-klasa z tym silnikiem powinna średnio palić około 7 litrów. I wiecie co? Wydaje mi się, że bez problemu jest to do zrobienia. Co prawda moje średnie spalanie z tego testu wyszło trochę wyższe, między 8,5 a 9 litrów, ale większość czasu jednak spędziłem w mieście.
Na autostradzie przy prędkości 140 km na godzinę spalanie jest poniżej 8 litrów, a jeśli jedziemy na takiej trasie naszej zwykłej krajowej w okolicach 100, to bez problemu jesteśmy w stanie zejść poniżej 6 litrów. Wydaje mi się, że jest to naprawdę niezły wynik jak na taki samochód z silnikiem benzynowym. W tym egzemplarzu jest zwykły, podstawowy system audio, a w opcji można dobrać też nagłośnienie firmy Burmester, które na pewno gra rewelacyjnie. Ale co warto powiedzieć, ten zwykły system audio naprawdę gra bardzo dobrze, czym byłem nieco zaskoczony. Oczywiście, jeśli konfigurowałbym ten samochód dla siebie, to jednak wybrałbym nagłośnienie Burmestera. Cena nowej C-klasy rozpoczyna się od niecałych 174 000 złotych, a ten egzemplarz, do którego jak wiecie jeszcze sporo można by dokupić, kosztuje 215 000 złotych. Ale za tę kwotę otrzymujemy całkiem schludną, elegancką, a zarazem nowoczesną, małą limuzynę, która w dodatku przypomina flagowy model Mercedesa, czyli klasa S. Oczywiście dla właścicieli klasy S mógłby to być minus, ale jeśli jesteście zainteresowani zakupem klasy C, to na pewno będzie to dodatkową zaletą. Jak Wam się widzi ten samochód? Koniecznie podzielcie się ze mną swoją opinią w komentarzach pod tym filmem. Serdecznie dziękuję firmie Mercedes-Benz Autofrelic z Torunia i Bydgoszczy za użyczenie mi tego samochodu. Oczywiście, jeśli jesteście zainteresowani ofertą na nową C-klasę albo nawet na ten egzemplarz, to wszystkie dane kontaktowe znajdziecie w opisie pod tym filmem. Dzięki za oglądanie, jeśli Wam się podobało, dajcie mi łapkę w górę i zachęcam Was też do subskrybowania tego kanału. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!